Dobry, dzień dobry. Dzień dobry, and hello. Witamy wszystkich serdecznie. Welcome, everybody. Mamy nadzieję, że już jesteście i że jesteście gotowi na kolejny nasz live. As always, please give us a sign that you're out there somewhere, that you can see us and hear us. Właśnie, może żebyście mogli nas lepiej słyszeć, to my weźmiemy mikrofon do ręki. That too. To może pomóc. Także dajcie znać, czy nas słychać, czy jesteście tam. Witamy wszystkich na Facebooku, witamy wszystkich na Instagramie. Mamy nadzieję, że dzisiaj już z technologią nam się udało zapanować. Tak, nasz trzeci członek zespołu tutaj nam się skradał, jak widzicie. Cześć, Taiga. Taiga, tam jest kamera. Tam jest kamera. Tak, Taiga jest najbardziej tutaj zakochana w shiatsu. Tak, i już może mamy szansę, że teraz da nam swobodę poprowadzić. Jeszcze tylko tu ustawimy. O, chyba lepiej teraz. Okidokes. Także ja się zastanawiam jeszcze, żeby kliknąć właśnie komentarz, czy nas widać. Jakbyście mogli puścić kciuka, czy serducho, czy jakiś komentarz zaznaczyć, czy nas widać i czy nas słychać. Maybe you can say in English for Instagram especially. Okay, please just give a thumbs up sign or a smiley face to confirm that you can see us and, of course, even more, perhaps importantly, hear us and hear what we're saying clearly. Dobrze, na Facebooku już widzę, że nas słychać. Cześć Super. Debora, widać i słychać. Cześć, cieszymy się bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Edytę też mocno pozdrawiamy. Super. Cieszymy się, że jesteście. I w takim razie Let's get started. zaczynamy. Welcome to our next live session here on Facebook. Witamy na naszej kolejnej sesji live. Today we're going to follow on from the previous sessions that we've had. Dzisiaj będziemy podążać tym, co rozpoczęliśmy na naszych poprzednich sesjach. So we're going to continue our journey together, exploring and finding out some interesting things about the five elements. I będziemy kontynuować naszą podróż po ciekawostkach związanych z 5 elementami. So in the last broadcast we've so far looked at three of the elements. Those are wood, fire and earth. Na poprzednich 3 spotkaniach omówiliśmy już 3 spośród 5 elementów. To jest drewno, ogień i ziemia. Ostatnio była ziemia. And on each occasion we've tried to concentrate what we've presented to you. We tried to concentrate it on personalities or personal characteristics that we can observe. I za każdym razem podczas tych naszych spotkań staramy się skoncentrować na charakterystykach osobowości osób, które mają silny dany element. I just want to say this is my work. This is something I've created. It's unique to the way I look at the five elements. I chciałbym powiedzieć, że to jest moje autorskie spojrzenie, moje unikatowe spojrzenie na 5 elementów. And it's not something that you'll be able to find anywhere else in a publication or book, as far as I know. I też nie będziecie w stanie tego znaleźć nigdzie w żadnych publikacjach tak naprawdę. Także to jest jedyne miejsce, gdzie możecie o tym usłyszeć. So who am I? My name is Peter Woodcraft. Ja jestem Peter Woodcraft. I'm a therapist and a shiatsu therapist and teacher of 20 years experience. I jestem w pełni wykwalifikowanym shiatsu terapeutą, jak i nauczycielem shiatsu z 20-letnim doświadczeniem. And Ania and I run the European Shiatsu School together here in Poland. I tutaj w Polsce prowadzimy Europejską Szkołę Shiatsu. Właśnie. All right, let's move on then to present and please welcome to our stage, if you like, our production studio, today's hero. Także zaczynamy i mamy zaszczyt przedstawić Wam i zaprosić na naszą dzisiejszą scenę, do naszego studio, naszego bohatera dzisiejszego. And that hero is the athlete. I tym bohaterem jest atleta.
The athlete is the representative, sorry, I forgot to say, is representative of the metal element. I atleta reprezentuje element metalu. That was supposed to be in the big introduction, but didn't come out right. Okej, to miało być na początku, że będzie o elemencie metalu. Idzie na żywo, jest pełen żywioł właśnie, także naturalnie idzie. So when we think about the metal element, we have these correspondences to things in nature. No i znowu, jak przyjrzymy się elementowi metalu, to mamy te kategorie, które są przypisane do każdego elementu. This is the kind of information you can find in books, online, etc., etc., with this list of things that relate to each element. I te informacje akurat możecie swobodnie, łatwo znaleźć w publikacjach, w książkach, w internecie. So we'll just say a couple of them. So when I think of the metal element, I always think about the time of year, the autumn. I kiedy ja myślę o 5 elementach i kiedy myślę o elemencie metalu, no to pora roku, która od razu przychodzi mi do głowy, to jest jesień. And the falling leaves, things coming back down to the earth. I w związku z tym liście, które opadają z drzew i spadają na ziemię. And also the setting sun, so the evening time. Też zachód słońca, czyli czas wieczoru. And then if we think of some other things, the colors associated to the metal element are traditionally white or silver. I kolory, które zostały przypisane elementowi metalu, to jest biały, srebrny. And the internal organs corresponding to this element are the lungs and the large intestine. I z kolei organy wewnętrzne, które korespondują z elementem metalu, to płuca i jelitogrupę. This just sets the scene of the element a little bit for you, I hope. And as I said, you can find full list of these things in many places. I ta lista jest dużo dłuższa, ona ma dużo więcej kategorii, natomiast ją swobodnie znajdziecie w różnych książkach, w różnych źródłach internetowych, także to jest dostępne. So today we want to really focus, as we said, on the personality, the personal characteristics that we find in people that have a strong metal element. Natomiast ja chciałbym się dzisiaj skupić na opisie charakteru osoby, która ma silny element metalu. So think back probably to a time when you were at school or at college or in education anyway. I jak pomyślicie sobie, jak wrócicie może pamięcią, albo jeżeli wciąż jesteście gdzieś na studiach, właśnie do czasów takich studenckich, szkolnych. And I remember when I was at school, there was this one boy who had this incredible talent for sports. I ja pamiętam takiego kolegę z mojej klasy, który miał niesamowity talent do sportu. It didn't matter what the sport was particularly. It could be rugby, because I'm from Britain, but soccer, field hockey, running, jumping, gymnastics, whatever. Dobrze, to teraz wyzwanie dla mnie. I kiedy mieliśmy zajęcia sportowe w szkole i to mogły być jakiekolwiek gry, i teraz uwaga, angielskie gry, zobaczymy, czy dam radę. Czyli czy my graliśmy w rugby, czy w soccer? Futbol, aha, w piłkę nożną, dobrze. Czy w hokej na trawie, czy gimnastyczne zajęcia były? And lekki athletics. I tak, lekka atletyka. Whatever it was, he would win. To którekolwiek dyscypliny uprawialiśmy w danym momencie, to on zawsze był najlepszy. Any competition, he would turn up. It seemed like he'd hardly practiced or made much preparation, and yet he'd still win more often than not, or certainly be competing at the top level. Więc właśnie którąkolwiek z tych dyscyplin robiliśmy, on zawsze był najlepszy. Nie musiał się przygotowywać do tego. To nie było tak, że on przechodził jakieś treningi, że jakoś specjalnie ćwiczył. Nie, był wprowadzany temat i on po prostu to robił. I często był bądź najlepszy, bądź w tej czołówce. So hopefully maybe that's rung a bell in your mind as to someone you met, someone you know, someone you remember, because that is the athlete. Więc mam nadzieję, że to pomoże Wam przywołać, może już macie w swojej głowie taką postać, taką osobę, albo sami jesteście taką osobą. Yes. Przepraszam. Cześć Agnieszka. Cześć.
Sami macie takie predyspozycje, że właśnie kogoś takiego mieliście w otoczeniu, że on zawsze w sporcie był najlepszy i to jest nasz atleta. So that person really always wants to be on the top step. They want to be the best. They want to be the one and only. I to jest charakterystyczne dla tych osób, że oni chcą być najlepsi, że oni chcą być na szczycie, że oni chcą być tymi jedynymi. And when we look at the world of sport, we can find many examples of characters like this. Of course, it stands to reason from what we've said, but we can find people like this, famous people like this. I jak spojrzymy też na arenę sportową, cześć Agnieszka, hej, pozdrawiamy. And Aaron is here as well. Oh. Aaron? Oh, from the UK. Aaron. Hi, dude, what you doing? Hey. Oh. Tak, dzięki bardzo za komentarze, bo nam zależy, żeby to była taka interakcja, żebyśmy my nie produkowali się tu sami do ekranu. Także witamy wszystkich. A wracając do naszego tematu, byliśmy przy sportowcach. To przenosząc się na arenę już taką profesjonalną, to też pewnie do głowy Wam przyjdzie kilku sportowców, kilka postaci. So I always have in mind, I think, a real example of this, the tennis legend, let's say, Roger Federer. Więc w mojej głowie od razu jest Roger Federer, taka legenda tenisa. He plays tennis probably the best anybody's ever played it. Gra w tenisa, czy grał, tak? Yes, jak still. do tej pory najlepiej spośród wszystkich. But when you watch him, you just think, he chose tennis, but if he'd chosen something else, he'd be equally fantastic at it. No i jak mu się przyjrzymy, jak spojrzymy, jak on gra, to może przyjść nam do głowy taka myśl, że no okej, on gra w tenisa, ale gdyby wybrał jakąkolwiek inną dyscyplinę sportową, to byłby równie dobry w tym. Because he makes it look easy and graceful and natural. Bo on, jak się napatrzy na niego, to ta gra wydaje się być taka łatwa, taka naturalna, taka pełna gracji. And you know, he's one example. We can think of many more, and I'm sure you sitting there hopefully are thinking of people you watch or have heard of or know of who fit this same sort of profile. I myślę, że jak macie jakąś swoją ulubioną dyscyplinę albo interesujecie się trochę sportem, to też szybko przyjdzie Wam do głowy taka osobowość, która spotyka się z tą charakterystyką. My personal hero Pita osobisty bohater for the past few years przez ostatnie lata, ale to jest naprawdę bohater. To jak cokolwiek się dzieje, to nic innego, znaczy jak są te zawody, to nic innego się w domu nie liczy. No, absolutely. You know, the washing up can wait. Really. Tak, wszystko może poczekać. Is the French biathlete Martin Fourcade. To jest francuski biatlonista, kolarz, tak? Martin Fourcade. Martin Fourcade, absolutely. He, for me, is absolutely really epitomizes this profile of the athlete. Tak, właśnie dla Pita to jest taka postać, która jest bezkonkurencyjna, on jest szczyt szczytów. Top of the top. Top of the top, the one and only. Ten jedyny. Exactly. But there are many other examples, and one that always comes to mind when we talk about this in class and through the internet now, for Polish listeners particularly, is Justyna Kowalczyk. Innym takim przykładem, który mi przychodzi zawsze też do głowy, i to jest z kolei z tutaj polskiego podwórka, z naszego środowiska, to jest Justyna Kowalczyk. It always seems to me, she chose to do cross-country skiing and she's been incredibly successful at that. Ona wybrała biegówki, czyli narciarstwo biegowe i jest niesamowicie zdolna w tym, niesamowite sukcesy odnosi. But it seems to me that if she'd chosen to run 400 meters or 800 meters or some other event, she would also be at the very top, world champion, Olympic champion, this sort of level. Natomiast jasne jest, że gdyby ona zdecydowała się na inną dyscyplinę sportową, na biegi na 400 metrów, na 800 metrów, to tak samo przynosiłaby złota. And we're very proud to mention at this point someone who has studied with us, a graduate from the school here in Poland.
I też możemy z dumą i ogromną radością powiedzieć, że w szeregach studentów naszej szkoły certyfikowana obecnie już Shiatsu Body Worker. Exactly. Participated in the 24-hour running World Championships in Belfast, Northern Ireland, last weekend. Uczestniczka ultramaratonu, światowych zawodów w ultramaratonie w zeszłym weekend to było? Yeah. Tak, zeszły weekend w Belfaście. And she got the silver medal. I zdobyła srebro. I to nie pierwszy raz. Miała złoto również w Mistrzostwach Świata właśnie w ultramaratonie, czyli w biegu na 24 godziny. Mm-hmm. And that is, of course, the one and only Aleksandra Ola Niewińska. No i to jest ta jedna, jedyna Aleksandra Ola Niewińska. So congratulations publicly, and we've liked everything on your Facebook page, but congratulations to Ola on such an incredible achievement and huge, huge, huge respect. Tak, więc tutaj publicznie gratulujemy Oli bardzo, bardzo, bardzo. Tak, serducha mi aż się głos trzęsie. No, dobre. Już polajkowaliśmy wszystkie możliwe Oli profile i posty. I tutaj też chcielibyśmy jej ogromnie, ogromnie, Ola, Ci pogratulować i przeogromny szacunek. Yeah. Ola przebiegła w 24 godziny 256 kilometrów. Wyobrażacie sobie? Respect. Szacun. We take off our hats. Także czapki z głów. All right, and great. What's next? Emotion. It's high at these things, isn't it? The emotion gets high. There's something about that too. Tak, i te emocje też są wysokie i to też jest coś związane z tym zdobywaniem tego szczytu, z takimi osiągnięciami. But what we want to focus on is, of course, how do we, we've given you some extreme, perhaps, examples, and not, but real people as well as the kind of stereotype that we often talk about. No i my tutaj dajemy takie wysokie przykłady, trochę przerysowane też czasem przykłady, ale w życiu codziennym też mamy takie osoby dookoła siebie. And we can certainly, I hope, and everybody can connect with this in themselves. I myślę, że tutaj też możemy, biegnący jaguar, zgadza się. Jak ktoś zechce zerknąć, to zaskakująco Ola jest bardzo drobną osobą. No, może nie dla wszystkich zaskakująco, ale jest bardzo drobna. A taki ma power. Tak. Tak, więc myślę, że możemy, wracając do tego, co Piotr mówił, że w sobie też możemy znaleźć takie cechy. And what it is, this desire, this need sometimes to be the best, to be at the top, can manifest in all of us and really, I think, contributes towards us to our own ability to compete, to be competitive. I myślę, że w każdym z nas, w sobie samych znajdziemy też tą cząstkę, która chce być najlepsza, która chce być na szczycie, która ma potrzebę tego współzawodnictwa, tego wykazania się i bycia najlepszym w jakimś obszarze. Tak? In some part of our life. In some part of our life, and it doesn't have to be a sporting part. That often is a very obvious way for it to manifest as competition in sport. I to nie musi być sport, tak? To może się objawiać w innych dziedzinach, natomiast sport jest chyba taką najbardziej namacalną dziedziną, bo tam stricte chodzi o współzawodnictwo. But it could equally be in a business situation, competing for a job or competing for a contract. Natomiast to może być też w relacjach biznesowych, w pracy, kiedy właśnie chcemy być najlepsi, chcemy wygrać jakiś przetarg, kontrakt, chcemy spośród wszystkich kandydatów do pracy, to my być zatrudnieni. So it can manifest in every aspect of our lives. Więc to manifestuje się w wielu aspektach naszego życia. We do also want to say something about the other side to this.
Też troszkę chciałbym powiedzieć o drugiej stronie medalu. So, good. So it may happen that for some people, and not always, and not all of the time, that being the best, being at the top, is a little bit lonely. I tutaj taka sytuacja, która może się u niektórych pojawić. Może się czasem pojawić, nie zawsze i nie u wszystkich, ale może być taka sytuacja. That being on the top step, being the best, being the one and only, Dzięki. is lonely. Że bycie na szczycie wiąże się z samotnością, bo na szczycie jesteśmy jedyni, sami. Yeah, there's only space for one champion on the top step. Więc na podium, na pierwszym miejscu jest tylko jedyne miejsce. Jest jeden krok. So that can lead to feelings of feeling a little cut off from other people. I to może, nie musi, ale może prowadzić do takiego odczucia odcięcia od innych, odseparowania od innych. This is the other side, possible other side, one of possible other sides to the athlete. I to jest jedna z możliwości, jedno z potencjalnych zagrożeń tej drugiej strony elementu metalu. All right. Natalia, no ja nie wiem, jak mogłaś się spóźnić. The time difference between here and Switzerland. You know. A to ta różnica, tak, różnica czasu między Szwajcarią a Polską. Ale witamy wszystkich, którzy dołączyli w międzyczasie. Mamy też nadzieję, że będzie tym razem uda się zapisać to wideo i będziecie mogli obejrzeć je jeszcze raz. Of course, yes. If you're not watching live, if you're watching on demand, please still feel free to post any questions or comments in the comments section underneath the video, and we will answer those when we read them. Tak, i jeżeli właśnie oglądacie to już po fakcie, to jak najbardziej wrzucajcie komentarze, wrzucajcie pytania, my będziemy się z nimi zapoznawać. Wrzucajcie też lajki, bo wtedy będziemy wiedzieć, że mamy to kontynuować, że Wam się to podoba. Także lajkujcie, serduszkujcie, piszcie komentarze, wtedy będziemy rozwijać te akcje. All right. So I guess we can make a little summary. I teraz myślę, już możemy trochę podsumować całe dzisiejsze opowieści. And it's a little bit of work for you guys to take away with you, something to think about. I trochę takiego zadania domowego dla Was, żebyście mieli nad czym myśleć. When do you feel that competitive edge? When do you feel like, no, I want to win this. I want to be the best. Kiedy u Ciebie pojawia się takie poczucie, taka potrzeba, takie dążenie do tego, żeby być najlepszym, żeby być najlepszą? Yeah, which moments of your life? W których momentach w Twoim życiu chcesz być the best of the best? And which aspects of your life? Is it sport or work or what is it? Where is it? W których aspektach Twojego życia? Czy to jest praca, czy to jest życie, czy to jest jakaś sztuka, dziedzina naukowa, czy właśnie artystyczna? So take a moment, take a deep breath and consider this. What is it? Where is it? And how does it show in you? Także weź głęboki oddech, usiądź na chwilę, zastanów się i sprawdź, co to jest, kiedy to się pojawia i jak to się pojawia i jak to jest. And if you have some, wonderful insights, that would be great also to share in the comments section. We would really encourage that and welcome that enormously. Też bardzo będziemy się cieszyć i będzie to rozwojowe, myślę, dla wszystkich, jeżeli zechcecie się podzielić takimi swoimi refleksjami w komentarzu właśnie pod tym live'em. Deborah is asking, and what if we want to be the best in everything? Is it if it's too much? All right. Well, that maybe it certainly shows that there's some strength to this competitiveness in a person like that. It may also reflect something we mentioned in a previous live about perfectionism, and maybe it's connected to that as well. So there's always room to find a different path. And that's the beauty of this system, that we have more than one way of looking at things. Czyli tutaj z jednej strony to będzie ta kwestia elementu metalu, kiedy my mamy to dążenie do tego, żeby być najlepsi, ale tu może też już wchodzić
relacja pomiędzy innymi elementami i trochę to, o czym mówiliśmy w poprzednim naszym live'ie. On się nie zapisał, ale jeszcze pracujemy nad tym, może uda się go uratować. W poprzednim naszym live'ie i tu byłbym skłonny do pójścia w tą stronę, że to może się wiązać z perfekcjonizmem. Czyli jeżeli my chcemy być we wszystkim najlepsi, to tu już może być ten obszar perfekcjonizmu. No i dla mnie to jest najbardziej takie fascynujące i ciekawe. Witamy też Instagram cały czas, wszyscy, którzy dołączają, że to jest to piękno 5 elementów, że one się przeplatają i tu tworzą się przeróżne relacje, kombinacje, korelacje pomiędzy tymi elementami i to tworzy naszą osobowość i determinuje później nasze zachowanie. Exactly. And it comes to mind, I don't know if it's really relevant, but we talked about Monica from Friends last week and her perfectionism. She's also very competitive, so she also shows this metal element. I w poprzednim tygodniu, właśnie omawiając elementy Ziemi, przywoływaliśmy postać Moniki z Friendsu, z przyjaciół. Z przyjaciół. I jako przykład właśnie osoby z silnym elementem Ziemi. Natomiast jak się jej przyjrzymy, to możemy zauważyć, że ona nie tylko ma właśnie ten perfekcjonizm, że wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, pięknie przygotowane, smaczne i tak dalej, ale ona jest niesamowicie podatna na zawodnictwo. Ona musi być najlepsza. Yeah. Ona musi wygrywać. At all costs. I tutaj ponosząc wszystkie tego koszty i konsekwencje niestety. So that's the correlation as well, which can be between earth and metal elements. Absolutely, yes, yes. Więc tu już zahaczamy o temat dotyczący właśnie korelacji pomiędzy elementem metalu i ziemi i jak one współgrają ze sobą, albo jak mogą ze sobą nie współgrać. Absolutely, yeah, yeah. Great, so we really look forward to... Ale super pytanie, Debora, także dzięki ogromne i prosimy więcej takich pytań. Także zadawajcie te pytania, jest to jak najbardziej czas na to, żebyśmy my mogli też Wam odpowiadać na te pytania. Wiemy, że na Facebooku to idzie z lekkim opóźnieniem, także też staramy się dać chwilę na to, żebyście Wy usłyszeli to, co my mówimy i mieli szansę zadać te pytania. Natalia, Peter, can you do Shiatsu live about the extraordinary food in the future? Ooh, technical question, Ms. Gotts. I think, well, I'm not sure we'll do that as a live, but we will for certain think of something like that in the future for other ideas we're planning, more of which next week. Tak, także tutaj tak, ta idea live'a też, jak najbardziej, bo live'y chcemy rozwijać, zwłaszcza jeżeli jest to forma, która Wam odpowiada. Dzięki temu, że puścicie kciuka, dzięki temu, że puścicie serducho albo wrzucicie komentarz, my będziemy wiedzieli, że to chcecie kontynuować. Natomiast też przygotowujemy inne formy, nad którymi w tej chwili pracujemy i w przyszłym tygodniu chcielibyśmy Wam już powiedzieć nieco więcej, w jakich formach też chcielibyśmy się z Wami spotykać. I myślę, że ten temat, Natalia, o extraordinary food, jak najbardziej mi się podoba do tego. Debora, cieszymy się, że to odpowiedziało, jak rozumiem, na Twoje pytanie, bo tu dzięki popłynęło. Natalia, też radość widzę wielka, także cieszymy się bardzo, że jest entuzjazm w tym kawałku i dla nas już też jest kierunek, w którym możemy iść. So to summarize what Anya just said, translating the other way this time for any, well, for Aaron mostly. Instagram and Instagram as well. We were just thanking everybody for their input, particularly 2 people watching, for their input and their comments and their feedback, and encouraging others to follow their example. And thank you so much for participating in this way. Yes, and please put some likes, put comments, because thanks of this we know that you like this form and that it's interesting for you and that we can
Super Instagram, dzięki. And that we should develop this. Yeah, and it gives us inspirations, of course, as well for future subjects, future talks. I jak najbardziej podsuwajcie zagadnienia, podsuwajcie pytania, tematy, które są dla Was interesujące i które możemy omawiać przy kolejnych live'ach i innych formach. Mm-hmm. Ale to za tydzień. Yeah, teaser. Tak, także jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie, to chwilę damy, żebyście właśnie mieli szansę jeszcze zadać. Because in the meantime, tennis fans can be enjoying Wimbledon. It's on at the moment. Tak, a w międzyczasie fani tenisa mogą podążać w tej chwili rozgrywkami, które mają miejsce na Wimbledonie. Mm-hmm. I obserwować cechy atlety. Federer's playing today. Dzisiaj gra Federer. Okej. To warto obejrzeć, na pewno. Okidoki. I think there are no more questions. Not for now. Wygląda, że na ten moment nie macie więcej pytań, także będziemy kończyć. Yeah. Thank you again, everybody, for joining in, for asking questions, for watching, and for all the likes and smiley faces, etc. Tak, także jeszcze raz dzięki za dzisiejsze spotkanie, za wspólne bycie i tworzenie tego live'a, za wszystkie lajki, za wszystkie serducha, za komentarze. I jeśli chodzi o Facebook, to nagranie, mamy nadzieję, już teraz się zapisze i będzie dostępne. Także w tym folderze wideo po lewej stronie będzie można je odczytać. A na Instagramie przez 24 godziny będzie dostępne. Yeah. So maybe in English? Yes, so we hope that it will work this week, that the video will be saved to our Facebook page, European Shiatsu School. You better find it in the videos folder, if not on the timeline. And for Instagram viewers, the video will be available for 24 hours. That's the way it works with Instagram at the moment. And so you can watch it again over that period of time. Dokładnie. Także dzięki za dzisiaj. Thank you, everybody. Pozdrawiamy Was ciepło. See you next time. Pa. Bye bye. Do zobaczenia za tydzień.